Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Krej, a w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam historię tego, jak mój pseudonim stał się trendem na Twitterze, jak całe community Fortnite'a zjednoczyło się w wspieraniu trzech nieznanych do tej pory graczy, a także jak te trzy nieznane do tej pory osoby dostały się do półfinałów jednego z największych turniejów Fortnite'a. Zapraszam. By opowiedzieć, jak udało nam się dojść do miejsca, w którym dziś jesteśmy, trzeba cofnąć się do czasów Winter Royala, czyli turnieju, w którym pieniądze wygrywało się będąc wśród 2500 najlepszych drużyn. W tym czasie występował pewien błąd w grze, który polegał na podwójnym leczeniu z wodospadu w okolicach Slurpee. Wykorzystując ten błąd, można było w łatwy sposób wygrać grę, zbierając ryby w początkowej fazie meczu, a w końcowej je jedząc. Epic Games szybko zdało sobie sprawę z tego błędu i naprawiło go tuż przed turniejem. Jednak w mojej głowie pozostało pytanie, czy na pewno jest to aż tak znacząca zmiana? Wtedy właśnie zacząłem testować i obliczać różne rzeczy. Pierwotną wersją strategii na wygranie gry w strefie było zbieranie ryb wokół tzw. agencji, wykorzystując zarówno dużą ilość łowisk w okolicy, jak i fakt, że drużyny walczące tam zazwyczaj były na tyle zajęte sobą, że nie zwracały na mnie uwagi. W tym samym czasie kolega zbierał ryby z łowisk rozlokowanych w okolicy gasnących gai. Następnie przechodziliśmy na slurpee, gdzie jedna osoba pozostawała przy życiu, lecząc się rybami i siorbem, a w końcowej fazie beczkami z siorbem. Niestety nie udało nam się tak wygrać żadnej gry, ale zdobyliśmy w ten sposób tyle samo punktów, co grając normalnie na innym regionie, co dowodziło potencjałowi tej taktyki. W następnych sezonach wiele rzeczy się zmieniło. Dodano możliwość niszczenia wielu beczek naraz, np. daszkiem, dodano też na rybki, lecz w zamian zmniejszono ilość leczenia z floperów, jak i szanse na ich pojawienie się. Gdy nastał sezon 5 rozdziału drugiego, udoskonaliłem już taktykę niemal idealnie, ale to niemal znaczyło dużo. Na tyle dużo, że na turnieju FNCS udało nam się wygrać tylko jedną grę i kilka razy zająć drugie miejsce. Po nieudanym, lecz pouczającym występie w tym turnieju przyszedł czas na nowy sezon. Wtedy byłem już znacznie lepiej przygotowany. Wystarczyło znaleźć chętne osoby, które uwierzą w potencjał taktyki. Dopiero na dzień przed udało mi się znaleźć chętnych do pierwszego turnieju, jakim był Epic Whale Cup. Niestety nie udało nam się zakwalifikować dalej. Wkrótce pojawiły się trio Cash Cupy, w których była duża szansa na wygranie pieniędzy. Lecz my, wiedząc jak wiele warta jest ta strategia, aby jej nie zlikować, nie kontynuowaliśmy turnieju, jeśli zepsuliśmy choć jedną grę. Tak było do ostatniego Cash Cupa przed FNCS-ami, ponieważ w trakcie niego podjęliśmy decyzję, że gramy do końca. Udało nam się zająć 59. miejsce i wtedy powoli zaczęto nas dostrzegać. Kilka dni później mogliśmy już zagrać pierwszą grę w turnieju FNCS z sezonu 6, a wyglądała ona tak. Kontestu na górę nie ma, widzę. To możemy łowiska zgarnąć, ale też część pewność. Nie ma. Gaje też nawet kontestu nie ma, więc no. Tym bardziej na nas nie ma kontestu raczej. Ufcie spokojnie. Dobra. Mały ryb jest na jedynce, nie wiem czemu. Ale ty wyrzuciłeś wszystkie? Dwa miałem, kosaki. A teraz to trzy apteczki i pięć bandaży mam. Ale nie wyrzuciłeś tam żadnych apteczek. Jeszcze mamy No nie. masę czasu, bo strefa była bardzo szybka, dlatego bardzo szybko doszła i bardzo my szybko też doszliśmy, więc Meduza. spokojnie. Grzybów chyba w ogóle tutaj nie ma, tutaj na tej wyspie. Tu wracamy się, weź tego slurfisha. No nie mam za co. No to rzuć. Muszę- albo idę nie, za- dobra, nie. idę zostawić Pójdziesz po niego, no pójdziesz po niego. Spokojnie, można wchodzić. Matcy wywalcie. Skrzynki nie ma, więc ty musisz iść. Tak, wrzućcie mi też full drewno, dobra, To leży 200. bo tam ktoś nas chyba podniósł. Ja mam 0 badam. Nie było całkowicie nikogo. No, mówiłem ci. Chyba różnicy, czy to jest tam jakieś po 8, czy po ile po prostu. I tak by mnie leczyło po 1 na sekundę z tego sternu. Jest to bez różnicy, naprawdę. Zresztą surga nie będzie już. Nie ma szans.
Ale bardzo dobra gra w sumie. Bo się każdy skupił i nie marudził. I od razu leave, pamiętajcie. Odpowiednik. Jak zawsze w sumie. Dobra, i od razu leave, pamiętaj. Tak więc tak wyglądała nasza pierwsza gra w pierwszym tygodniu FNCS. Następne były już podobne, więc przyspieszę wam przebieg pierwszych openów, gdyż w nich doświadczyliśmy wszystkich możliwych urozmaiceń, takich jak Griff czy Złe Strefy.